To witajcie znowu na wtorek wieczorem. I dzisiaj trzecia część naszego opowiadania o pieśni Sukni Chwały, także zwana Hymn o Perle. I ta część dotyczy drogi do domu. Podróż, którą opisujemy, jest to podróż w świat, żeby czegoś dokonać i potem o drodze powrotnej do domu. To jest podobna podróż, jak słyszymy w przypowieści o synie marnotrawnym, i w przenośnym sensie to jest też nasza podróż. Odnalezienie się w świecie, nasze przebudzenie, poznanie, że nie należymy do tego świata i że nasze domostwo jest gdzie indziej, i droga do domu. Te dwa łuki naszej podróży także mają psychologiczne znaczenie w ujęciu psychologii Junga. Pierwsza część to jest dążenie do różnicowania świadomości i zbudowania ego, czego robimy w pierwszej połowie życia, kiedy próbujemy coś dokonać na świecie, zostawić swój ślad, ustalić jakiś znak na ziemi, no i potem w końcu zdecydujemy, że może to wszystko nie było aż tak warte i jest drugi łuk i to jest nasza, to odbywamy w czasie drugiej połowy naszego życia, gdzie nasze zadanie jest integrowanie naszej świadomości i integrowane wszystko, co jest zróżnicowane w naszej świadomości i, i łączenie się z wyższą całością, którą nazywamy jaźnią. Chciałbym wam przeczytać bardzo krótki poemat i to dotyczy syna marnotrawnego. Tytuł jest Anamnezja. Stojąc wśród świń w brązowym błocie, myjąc chleb błotnistą wodą, dzień po dniu od niepolicznych dni zawsze jestem tu. Kiedy promienie słońca oślepiły mnie i pojawiło się obce wspomnienie o miejscu poza czasem, z którego uciekłem. Przez 10 lat szedłem w wierze, wierząc w kłamstwo, żyjąc cudzym życiem w kopii świata Ojca. Teraz twarzą do królestwa ruszam, nie dlatego, że wierzę, ale dlatego, że ja wiem. No i tutaj bardzo podobnie z naszym księciem, który zasnął i po swoim obudzeniu ze stanu nieprzytomności, dzięki listu, który jest wysłany od rodziny, nasz książę usypia smoka i zdobywa od niego perłę, po której on przyszedł. I przypomnijmy sobie, że on uśpił smoka śpiewem, nazwami swoich przodków. Śpiewał nazwy swoich przodków i w końcu ten syczący smok zasnął. Wziął perłę i ruszył w drodze do domu. Ale najpierw on musi pozbyć się ubrania, które należy do świata. I czytam nasz poemat dalej. Zabrałem perłę i wyruszyłem w drogę powrotną do domu mojego ojca. Ich strój brudny i nieczysty rzuciłem z siebie i zostawiłem w ich kraju. Nie bardzo tak negatywnie sam podchodzę do swojego ciała jako brudny i nieczysty, ale wydaje mi się, że kiedy przyjdzie czas w przyszłości pozbyć się niego, może będzie się bardziej rozpadał i naprawdę nie będzie bardzo piękny wtedy.
Ciało to jest nasze ubranie, to jest nasz wehikuł. Potrzebujemy ten wehikuł, aby poruszać się w świecie. I także potrzebujemy ciało poza światem, ale nie to samo ciało. Nasze fizyczne ciało zostawiamy, kiedy umieramy, ale czeka na nas duchowe ciało. Suknia chwały właśnie, której potrzebujemy, abyśmy się stali całością znowu. Jako duchy bez ciała i bez wehikuła to jest, mielibyśmy życie dosyć marne, powiedziałbym. A więc potrzebujemy coś, żeby jakiś wehikuł, żeby poza światem poruszać się. No i nasz książę, który wychodzi i zaczyna swoją drogę powrotną, on potrzebuje przewodnika, żeby nie zabłądził. I to musi być ktoś, który zna dobrze ten teren. W tybetańskiej księgi zmarłych my mamy właśnie obraz zaświaty jako miejsce pełne złudzeń, gdzie łatwo jest pogubić się. A więc jeśli człowiek nie ma przewodnika, to jakoś może gdzieś tam wędrować i dosyć przejdzie właśnie czasu, zanim znajdzie swoją drogę powrotną. A tutaj w tym wypadku przewodnik jest ten list, który był wysłany jako orzeł. I znowu w formie ptaka on naszego bohatera prowadzi. I dalej czytam. I tak obrałem drogę, aby pójść prosto do światła naszej ojczyzny wschodu. A list mój ten, który mnie obudził, znalazłem przede mną na drodze. I tak jak zbudził mnie swoim głosem, tak teraz prowadził mnie swoim światłem, ponieważ jedwab królewski jaśniał przede mną swoim wyglądem, głosem swoim i przewodnictwem ponaglał mnie także do pośpiechu, a jego miłość pchała mnie do przodu. Wyruszyłem, minąłem Sarburg, zostawiłem Babilon po lewej stronie i wkroczyłem do wielkiego Majszanu, portu kupców, który leży na brzegu morza. Ta droga, którą nasz książę przechodzi, jest opisana w wielu innych pismach jako podróż przez sfery planetarne naszego świata, których jest 7 i jest 7 tak zwanych bram przy morzu. I Majszan, to jest przy morzu, jest granicą świata duchowego. I właśnie wiemy, że w księdze zmarłych egipskiej i w hermetycznych szkołach też przy każdej bramie i sfery są celnice, które przepytają duszę, ale one nie wchodzą w naszej opowieści dzisiaj. Jednak ta droga do wschodu to jest opisana jako droga, która prowadzi przez labirynt Sarburg na przykład, Babilon, miejsce, gdzie jest zamieszanie. I nasz bohater na szczęście ma ten list, który go prowadzi. No i dochodzi w końcu do Ogdoady, do miejsca poza światem i tam spotyka go suknia chwały, bo jest tam przyniesiona. I dalej czytam. Moją wspaniałą szatę, którą niegdyś zdjąłem i mój płaszcz, który ją odkrywał,
z Wyżyń Hyrkanii moi rodzice posłali do tego miejsca przez skarbników, którzy dla swej wierności godni byli zaufania. Ciekawe, kto to są ci skarbnicy. I kiedy nie pamiętałem już jej świetności, małym dzieckiem byłem bowiem, kiedy zostawiłem ją u mojego ojca, nagle, kiedy stanąłem przed nią, szata wydała mi się lustrzanym odbiciem mnie samego. Ujrzałem ją w całości i otrzymałem wszystko w niej, albowiem dwóch nas było, kiedy byliśmy rozdzieleni, a teraz znowu byliśmy w jednym kształcie. Szata jest odbiciem samego siebie. Jest to ja, jaźń. Podobna do mnie samego wzrostu i on otrzymuje wszystko od niej. Jak poemat mówi, ujrzałem ją w całości, a więc co jest całość. Otrzymałem wszystko w niej, albowiem dwóch nas było, kiedy byliśmy rozdzieleni, a teraz znowu byliśmy w jednym kształcie. Byliśmy rozdzieleni, no, kiedy książę ruszył w świat, właśnie szata wtedy jemu pasowała, ale była dosyć mała. On ją ledwie pamięta, bo był bardzo młody. Świadomość była młoda, ograniczona i nie rozwinięta. Nie był on wtedy gotowy ją przyjąć, dopóki jego świadomość nie wzrosła dzięki jego podróży. I tak patrząc na siebie, to przypomina spotkanie Jezusa ze swoim aniołem w ogrodzie. Ten tekst i ten opis szaty kojarzy się także z opowiadaniem Jezusa w Pistis Sophia. W Pistis Sophia pierwszej części Jezus wraca do swoich apostołów 11 lat po jego wniebostąpieniu. I uczniowie widzą go w blasku światła i nie mogą na niego patrzeć, aż on od siebie odkłada suknię chwały. I potem on opowiada im, jak on odnalazł tą suknię, że on był właśnie w tym blasku tej sukni, ale tak jak z księciem, tą suknię on zostawił w wyższych światach, kiedy stąpił na ziemię i po jego wniebowstąpieniu on znowu odnalazł tą suknię chwały. I czytam teraz Pistis Sophia, i to jest rozdział 7. A gdy słońce wzeszło na wschodzie, to za sprawą pierwszego misterium, które istnieje od początku i za przyczyną którego powstał wszechświat, skąd ja sam właśnie przyszedłem, nie w czasie przed moim ukrzyżowaniem, lecz teraz. Na rozkaz tego misterium zesłana mi została moja szata świetlna, która była mi dana od początku i którą pozostawiłem w ostatnim misterium, 24 od wewnątrz na zewnątrz. Oto te 24 misteria znajdują się w porządku drugiej przestrzeni pierwszego misterium. I tę światę świetlną pozostawiłem w ostatnim misterium, aż nadejdzie czas, abym mógł ją przywdziać i zaczął mówić do światłości i wszystko jej objawiać, od początku prawdy, aż do jej dopełnienia się. I bym z nią rozmawiał o wszystkim, od najwewnętrzniejszego do wewnętrznego,
aż do najwewnętrzniejszego zewnętrznego. I cieszcie się teraz i radujcie i wzrastajcie w radości, wam bowiem dane, że do was pierwszych przemówię od początku prawdy aż do jej spełnienia. No, a więc on, kiedy przyszedł na świat, to Jezus zostawił swoją suknię, swoją blask swojej boskości za sobą. Tylko raz oni mieli przedtem w Ewangeliach wgląd do tego i to było na górze Tabor, tak zwane przemienienie. No, ale dopiero teraz, kiedy suknia chwały na siebie włoży, to może on nas nauczać. No, wracajmy do hymnie o perle. I jest opis sukni chwały i to, że dwoje skarbników ją przynieśli. I to są aniołowie stróżowie, które działają w dwójkę. Ciekawe, że są nazwani skarbnicy. I to znowu przypomina skarbnicę światła, która jest Pistisofia. I także, czytam dalej, także skarbników, którzy mi ją przynieśli, widziałem w podobny sposób. Chociaż dwóch ich było, jednego byli kształtu, ponieważ jeden znak królewski był wpisany na nich. Rąk tego, który zwrócił mi dla ich pośrednictwem mój skarb i moje bogactwo. Moją wspaniałą szatę ozdobioną, ustrojoną przepysznymi kolorami, złotem i berłami, kalcedonymi i agatami i różnokolorowymi sardonikami, całą pięknie była wykonana. I kamieniami diamentowymi wszystkie jej szwy były połączone i obraz Króla Królów w całej pełni był na niej wyhaftowany i namalowany wszędzie. I niczym kamień szafiru mieniła się różnymi kolorami. No te dwa anioły, Michał, Gabriel, możliwe, nazwani skarbnicy, strzeżą skarbnicy światła. Ci prowadzą światło do skarbnicy. Ci także światło przywrócili do Pistisofia potem i oni także przynoszą suknię chwały. Trochę powiedziałbym, że ten opis sukni chwały przypomina płaszcza wielokolorowa Jakuba w Starym Testamencie. I to, że wszystkie kolory tęczy są w niej. I to także oznacza całością. Tyle tam klejnot, że suknia przewyższa cokolwiek jest na tym świecie. Jest to coś niesamowicie cennego. Książę oczywiście jej nie pamięta, ale nie tylko dlatego, że był mały, ale dlatego, że w czasie jego podróży na świecie suknia urosła, tak jak on urósł w świadomości. I ona stała się także piękniejsza, póki on był na ziemi. I wszystko, co dokonał na świecie, miał swój odpowiednik w sukni chwały. I wszystkie jakości w rozwoju jego świadomości są tam. Myślę, że to jest opowieść także, która dotyczy naszego życia, że tutaj, kiedy harujemy, cierpimy, gubimy się, odnajdujemy się i robimy niektóre dobre rzeczy. Czasami zdarza się, że robimy wiele, co jest dobrego. I w trakcie tego życia my szyjemy taką suknię w wyższych światach. Jeśli tego chcemy, oczywiście. Jeśli siedzimy tutaj i bąki zbijamy, to ja nie wiem, jak ta suknia chwała będzie wyglądać.
ale każde nasze uczynki, myśli, uczucia szyją naszą suknię. W szkołach hermetycznych nieśmiertelność nie jest gwarantowana. Musi być zarobiona. I dlatego właśnie w egipskiej religii też były różne obrzędy, żeby duszę uświęcić i żeby dusza stała się nieśmiertelna. Bo to nie jest gwarantowane na wszystkich, ale to musi być zarobione. I wtedy, kiedy odzyskamy suknię, to zobaczymy czegoś pięknego. Nasza pieśń podkreśla, że skarb, który spotykamy się o wiele lat, wiele razy przewyższa skarby tego świata. No, tak jak mówiłem, jest coś niesamowite czy cennego. No, dalszy opis mówi o sukni jako żywa istota. Ona oddycha, porusza się, mówi księciowi, przemawia mu w słowach. I dalej czytam. Ujrzałem także, że cała pulsowała od drgań poznania. I jakby do mówienia spostrzegłem, że się gotowała. Usłyszałem dźwięk jej słów, które nuciła, kiedy znoszono ją na dół. No, tu jest bardzo ciekawe zdanie, że cała pulsowała od drgań poznania. Z czego wychodzi, że suknia chwały to siedziba gnozy, poznania. I ona właśnie śpiewa tym głosem nam. Śpiewa i świadczy o przemianie świadomości księcia. I on słyszy jej słowo jako pieśń, która ona śpiewa. I jako pieśń to dla tego najmężniejszego ze sług zostałam wzniesiona przed moim Ojcem. Ja również czułam po sobie, że mój rozmiar, podobnie jak jego dzieła, stawał się coraz większy. I poruszając się po królestwu, cała dążyła ku mnie, z rąk niosących ją. Spieszyła, abym ją wziął czym prędzej. A mnie także moja miłość ponagliła, aby pobiec na jej spotkanie i ją przyjąć. I książę pobiegł na spotkanie z suknią i chwycił ją. Czytam, wyciągnąłem ręce i chwyciłem ją i przyozdobiłem się pięknem jej kolorów i moim płaszczem o wspaniałych kolorach okryłem się całym. Chciałbym też spojrzeć na to, że w tym hymnie są dwa odzieży. Jest tak zwany płaszcz purpurowy i jest suknia chwały. To jakby ten płaszcz to poszedł spod spodem, a więc to była i potem suknia to było na wierzchni. I to trochę przypomina znowu biblijną opowieść. Ja myślę, że to jest w Ewangelii Mateusza przy śmierci Jezusa, gdzie mówiono, że podzielili jego szaty na czterech i widzieli jego płaszcz, którego nikt nie chciał podzielić, a więc oni rzucali kostki, żeby zobaczyć, kto wygrał właśnie tą szatę. I podzielenie na cztery to jest też bardzo symboliczne, bo to jest symbol
zejścia na świat. I 4 to jest znak podziału koła na 4. I potem płaszcz to jest całością, który tego wszystko okrywa. A więc te symbole płaszczu i suknie to też wchodzą w te nasze Ewangelie kanoniczne. I dalej czytam. Tak wyobrażam, no, raczej miałem jeszcze coś tutaj do dodania. Spotkanie księcia z sukni chwały to jest też opisane jako spotkanie z umiłowanym. I tutaj to jest łatwo wyobrazić, bo suknia mówi głosem. Ona pulsuje gnozą. Ale ja myślę też, że tutaj w sensie przenośnym można mówić o tym, który nas miłuje, od którego oddzieliliśmy się, kiedy zeszliśmy na ten świat i który czeka na nas, kiedy pewien dzień wrócimy właśnie na tamten świat. I jest nazwany umiłowanym. I umiłowany to jest wspomniany w pismach walentyńskich i także w odach Salomona. Miłuje umiłowanego i umiłowany miłuje mnie i jesteśmy jednym z umiłowanym. No, a więc to spotkanie z suknią jest także spotkanie z umiłowanym, który czeka każdego, który wchodzi w drogę powrotną. No i dalej czytam. Tak przybrany skierowałem się ku bramie powitań i uwielbień. Pochyliłem głowę i uwielbiłem wspaniałość mojego Ojca, który mi ją posłał. No, pierwsza rzecz, co się dzieje, kiedy książę wraca, to są dzięki i pokłon Ojcu. I brama powitań i uwielbień. Pochyliłem głowę i uwielbiłem wspaniałość mojego Ojca, który mi ją posłał. No i teraz jest zakończenie. Ponieważ wypełniłem jego rozkazy, on również zrobił to, co przyrzekł. I w bramie jego książąt dołączyłem się do jego dostojników, albowiem uradował się na mój widok i mnie przyjął, i wraz z nim byłem w jego królestwie. A pieśniami pełnymi chwały wysławiali go wszyscy jego słudzy. I przyrzekł, że w bramie Króla Królów znowu stanę wraz z nim i że razem z moim darem i moją perłą, razem z nim stanę przed naszym Królem. Jest tyle w tym ciekawego. Syn staje się jeden z dostojników i jest gotowy, żeby podjąć władzę w królestwie dzięki jego osiągnięciu. To, co on doświadczył w świecie i perłę, którą on przywrócił do domu. Pamiętajmy, że cel jego podróży było uwolnienie perły i przywracanie perły do królestwa. Cel to nie był, żeby zmienić świat, żeby uzdrowić świat w jakimś sensie. Był raczej to, żeby
To, co było zagubione w świecie, było uratowane i przeniesione z powrotem do królestwa. I tak się stało. I przyniósł w rękach perłę i razem z perłą stanął przed naszym królem. No i jest wielka radość, kiedy książę wraca. Pamiętajcie, że w opowieści syna marnotrawnego to bardzo ciekawe jest zakończenie też opowieści o synu marnotrawnym, że ojciec wychodzi, widzi swojego syna, uściska go, daje mu pierścień, no i każe, żeby zabili cielęcia tuczonego. I, I żeby była wielka impreza. I co na to ten drugi syn w opowieści o synu marnotrawnym? On nie bardzo był zadowolony z tego, dlatego że oczywiście on był dobrym synkiem, nic nigdy nie zrobił złego, siedział przy prawicy ojca i wszyscy zupełnie się dobrze zachowywał. A tutaj ten łajdak, który poszedł i wszystko wydał, żył z życiem rozpustnym, nagle wygląda jako wielki bohater. I dlaczego? No, ja myślę, że jeśli się patrzy na tą opowieść w ujęciu psychologicznym, to jest to dosyć jasne, że to tylko było przez wstąpienie do świata, zmaganiem się z trudnościami, cierpieniem i wszystko, co się tam doświadczyło, i przyjemności, i cierpienia, to ten syn urósł w świadomości. I wtedy wrócił i miał właśnie i wrócił razem z świadomością, która była dużo bardziej rozwinięta niż gdyby siedział przy ojcu i nic nie doświadczył. A więc coś bardzo cennego urodziło się w nim, kiedy był w świecie, i to właśnie on przyniósł właśnie z powrotem do domu. I o to chodzi właśnie. I dlatego była taka wielka radość właśnie. I to jest ciekawe, że jest komentarz oczywiście ewangelista, że to jest powrót grzesznego, że w niebie jest więcej radości, kiedy grzeszny wraca, niż ci, którzy nie potrzebują właśnie nawrócenia. Pamiętajcie też, że słowo na grzech właśnie, który jest używany po grecku, to oznacza chybienie celu. To znaczy, że nie zawsze trafiamy tak, jak należy. I czasami chybimy celu. I ten, który miał tyle doświadczenia właśnie tym, co nie był koniecznie cel, no czegoś się nauczył i rozwinęła się w nim gnoza, która inaczej nie mogła się rozwinąć, kiedy siedział właśnie przy stole ojca. No taka ja myślę, że jest nauka tej opowieści, którą czytaliśmy i której właśnie chciałem wam dzisiaj przekazać. Koniec. No i przechodźmy teraz do dyskusji. Jeśli można, chętnie zacznę dyskusję. Czy mogę? Proszę bardzo. Słychać mnie? Słuchając Twojego wykładu, przypomniałam sobie obraz takiego malarza Grzegorza Steca, który jest zatytułowany Poławiacze pereł.
Chciałabym, żebyście, kto tego obrazu nie znał, to żebyście sobie spojrzeli na ten obraz po naszym spotkaniu. Jest ogromna łódź wypełniona takimi niewidocznymi postaciami, to są ci poławiacze pereł, a cały obraz, on mniej więcej metr na metr ogromnych rozmiarów jest wypełniony takimi światełkami, takimi iskierkami, takim blaskiem, który jest podzielony na miliony iskierek. I ci pławiacze pereł to łowią nie te dosłowne perły, tylko łowią właśnie te światełka. Te światełka, czyli to są ci gnostycy, no tak my możemy powiedzieć, którzy szukają tych swoich świateł, żeby razem z tymi swoimi perłami udać się do wielkiego światła i przynieść to, co się rozproszyło w świecie. Także ten obraz mi się nasunął. I zanim przejdę tu do tego, co mówiłeś, bo bardzo mi się podoba właśnie to zobaczenie przypowieści o synu marnotrawnym, bo to świetnie się przenosi na proces psychologiczny, gdzie syn marnotrawny to jest przecież nasze niedojrzałe ego na początku drogi indywiduacji. I my dopiero wrócimy do Ojca, kiedy właśnie już jesteśmy w stanie wrócić wtedy, kiedy już jesteśmy dojrzali, przejdziemy tę swoją ścieżkę indywiduacji i my tak naprawdę wracamy, znaczy my tak naprawdę wtedy możemy spotkać się, no użyję tego słowa, bo nie umiem inaczej powiedzieć, w miłości ego, które jest już dojrzałe, do swojej jaźni. Wcześniej ego z jaźnią to są jakby dwie różne, to są te rozdzielenia, tak? Jesteśmy wtedy rozdzieleni. Moje niedojrzałe ego i jaźń to dwa różne obszary i nie możemy się porozumieć. I dopiero jak ja przejdę, to z hymnu o Perle wynika, dopiero jak ja przejdę całą drogę indywiduacji, dopiero wtedy mogę spotkać się z jaźnią właśnie w tym złączeniu będzie mnie łączyła, no użyję słowa miłość, będzie mnie łączyło zrozumienie właśnie, to jest to, co się mówi o spotkaniu miłującego z umiłowanym. Czyli ja, ego, będę tym miłującym i spotkam się z umiłowanym, czyli z moją jaźnią. I to dosłownie to jest na język psychologiczny przeniesienie całej przypowieści o synu marnotrawnym, gdzie ojciec będzie jaźnią, tak, a syn marnotrawny będzie tym niedojrzałym ego. No to tak właśnie, to co powiedziałeś, tak mi się tu nasunęło i tu nawiązując do szaty, o której mówiliśmy, i mogą być różne rozumienia, to też ta szata może być właśnie rodzajem jaźni, ponieważ tu są takie słowa, cytuję, mam przed sobą tekst. Ja również czułam po sobie, że mój rozmiar, podobnie jak jego dzieła, stawał się coraz większy, czyli moja świadomość poszerza się coraz bardziej. Jeżeli jest już ja osiągam stan jaźni, to jest nieograniczona świadomość, ona się poszerza w nieskończoność. I tak ta szata to mówi, mój rozmiar staje się coraz większy mój rozmiar się staje, tak jak ojciec się powiększa, to i ja się powiększam. No, jak ojciec się powiększa, czyli jak to bóstwo we mnie, ja już jestem przebóstwiona i ta boskość we mnie się powiększa, to i moja świadomość się powiększa, no i czyli ta szata się powiększa. I chciałam powiedzieć, że dosłownie na 5 minut przed naszym spotkaniem przyszedł mi do głowy taki wiersz, który napisałam. Przyszedł mi do głowy, ja nad nim nie pracowałam i zatytułowałam go Poławiacze pereł, bo skojarzył mi się właśnie z tym hymnem o Perle i z obrazem Steca. I to jest kilka zdań, to ja wam szybciutko przeczytam, bo wydaje mi się, że jest w temacie. Poławiacze pereł. Gdy ciała toną, kołyszą się miękkie rafy koralowe, senny eksodus kosmosu. Gdy ciała toną, budzą się perły, przemienione w światło, iskry jeszcze bardziej się roziskrzają, bez początku i bez końca, w blasku. Poławiacze pereł się budzą. To właśnie to przebudzenie, kiedy moje ego jest już dojrzałe i jestem wtedy przebudzonym poławiaczem pereł i wtedy mogę znaleźć swoją perłę. No dziękuję, to taki mój drobny głos w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Iwona, bardzo Ci dziękuję.
piękny poemat i dobre słowa. Dziękuję Ci bardzo za dodatek. I dziękuję. No, dalej. To ja mam pytanie takie, jedno konkretne, krótkie pytanie Dobrze? mam. Nie potrafię sobie poradzić z interpretacją wersu i przyrzekł, że w bramie króla królów znowu stanę się wraz z nim. Co to jest za brama króla królów? Tego A, nie mogę tej odpowiedzi w sobie znaleźć. Czym bra, jest to? O sorry. jaką bramę króla królów chodzi? Ostatnie wersy, 104. I Razem, przyrzekł, to a znaczy przysięg ojciec w bramie króla królów. królów. Znowu Kto jest stanę ważniejszy? wraz z nim. No, kto jest I ważniejszy razem od z ojca? moim darem i moją perlę razem stanę przed naszym królem. Króla królów. A, nie wiem. Chyba nikt tego nie wie. Może tutaj, czy ktoś może ma jakieś myśli o tym? Czy Tak, tak. chodzi Ja o... wszystkich pytam, jak to odebraliście? Czy mogę spróbować odpowiedzieć? Proszę bardzo, Aneta. Teraz chyba mnie słychać. Wydaje mi, to jest moja interpretacja, oczywiście mogę się mylić, ale w mistyce Merkawy mamy tą wędrówkę przez 7 różnych pałaców. Przed każdym pałacem, przed każdą komnatą są strażnicy. I trzeba oczywiście znać hasło, żeby móc przejść dalej. To jest bardzo, ten sam motyw pojawia się również w pismach gnostyckich, gdzie mamy wędrówkę z kolei duszy przez 7 kręgów planetarnych, prawda, archontów. Tak, I wydaje mi się, że ta ostatnia w tej wędrówce, te drzwi ostatnie prowadzące do ostatniej komnaty, można by było utożsamiać z tym, co właśnie teraz Iwona miałaś na myśli, że to jest ta brama królów królów, czyli chyba już poza tym, no nie ma, znajduje się to, co w pismach gnostyckich określane jest mianem Pleromy, w pismach Merkawy, czyli mistyki tronu, mistyki hebrajskiej, żydowskiej, określany jest właśnie jako tron Boży, czy więc to chyba jest ten moment. Natomiast no, zazwyczaj to jest 7-stopniowa wędrówka, ale w pismach Merkawy, o tym będę też mówiła trochę na tej konferencji, tak. jest powiedziane, że oprócz 7 pałaców, jak przejdzie się 7 pałaców, to potem jest jeszcze 7 sfer niebieskich. Więc gdzie ta wędrówka ostatecznie się kończy i gdzie są te ostatnie te drzwi czy te bramy, nie wiem, ale myślę, że właśnie w tym poemacie to chyba są te ostatnie drzwi, te ostatnie bramy w tej wędrówce. Tak bym to rozumiała. Mając na uwadze to, co jest, pojawia się w pismach gnostyckich bądź w pismach związanych z tą mistyką Merkawy, czyli wędrówką duszy ku tronu Bożego, czyli, bo to są bardzo te same, że tak powiem, motywy pojawiające się po prostu w różnych kręgach, no właśnie, mistycyzmu judaistycznego, ale w tym kontekście właśnie wczesnego mistycyzmu żydowskiego i w kręgach gnostyckich. Tak bym to zinterpretowała. Dziękuję, Aneta. Myślę, że dosyć